Premierowo z targów Cannes Ferretti Yachts 860. Najnowszy projekt z grupy Ferretti. Jacht o długości 26 metrów 95 cm, czyli prawie 27 metrów i szerokości 6,22. Zupełnie nowy projekt, zupełnie nowy design. Jacht dostępny w czarterze od sezonu 2023 na Lazurowym Wybrzeżu. Patrzymy na hydraulicznie opuszczoną platformę, która łączy się z klapą od garażu. W garażu znajdziemy dwie zabawki. Jest to ponton Williams 395 oraz duży skuter trzyosobowy Sea-Doo. Także jeżeli chodzi o ten rozmiar, jacht bezkonkurencyjny na rynku. Zapraszam na pokład, na krótki, ale mam nadzieję treściwy spacer. Oczywiście z dwóch stron mamy wejścia. Standardowo przy tego typu rozmiarze w grupie Ferretti komfort użytkownika jest na miejscu numer 1. Bardzo obszerny kokpit z horyzontalnie ustawionym stołem, kanapami oraz dodatkowym kompletem krzeseł. Salon prezentuje się w ten sposób. Jest to indywidualna aranżacja właściciela. Ogromny telewizor, dużo schowków, kurtyny zaciemniające, klatka schodowa, na którą wejdziemy za chwilę, strefa jadalna z odsuwanym bocznym oknem, więc można wyjść sobie tędy na burtę. Duża chłodziarka do wina i strefa kuchenna. Ze strefy kuchennej załoga, nie tylko załoga mogą również skorzystać z tego goście, ale może wyjść normalnie na burtę i przejść na dziób lub rufę, nie zaburzając spokoju gości, którzy w tym czasie odpoczywają w strefie salonu. Tutaj mamy łazienkę. Dario l'ho chiamato prima, un paio di problemi da risolvere, anche perché abbiamo una cabina allagata. Przede mną na dole, na dziobie, znajduje się strefa dla załogi, do której wchodzić nie będziemy, ponieważ jest ona obecnie okupowana przez stałą załogę, która pływa na tym jachcie. Załoga ma tutaj miejsce do siedzenia, a tak prezentuje się Helm Station. Dwa niezależne siedzenia kapitańskie. Oczywiście mamy Seakeeper, mamy płetwy stabilizujące, ster strumieniowy dziobowy i rufowy. Na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to na dziobową przednią szybę, która jest niedzielona. Jacht napędzany jest dwoma silnikami MAN o mocy 2000 koni mechanicznych każdy. Schodzimy na dół do strefy sypialnej. Jest to jednostka czterokabinowa. Zaczniemy od kabiny VIP. Bardzo duża kabina z ogromnymi przeszkleniami, z małą toaletką, z szafą i ze sprytnie schowanym designerskim telewizorem. Oczywiście każda kabina ma swoją niezależną toaletę. Kabina prysznicowa, toaleta, bidet, umywalka i oczywiście bardzo dużo wieszaków na ręczniki, szafek, schowków. To, z czego słynie Ferretti Yachts. Przejdziemy do kabiny gościnnej. Numer 1. Łóżka typu twin. I również mamy tutaj toaletę z kabiną prysznicową. Kabina gościnna numer 2.
z dużym łóżkiem. Przeszklenia lustrzane. Oczywiście duży, elegancko schowany za lustrem telewizor. Podwójne łóżko. I bardzo dużą, jak na kabinę gościnną, toaletę z kabiną prysznicową. Oczywiście nie wspominałem wcześniej, ale jest w każdej toalecie deszczownica. I płynnie przejdziemy do kabiny właściciela, czyli kabiny master. Kabina master prezentuje się w ten oto sposób. Również mamy tutaj łazienkę z ogromną kabiną prysznicową, z bardzo dużą deszczownicą, dwie umywalki, toaleta oraz bidet. Mamy w kabinie master również małą sofę. Oczywiście uchylane bulaje, bardzo dużo szaf, schowków, ogromny telewizor schowany za tym oto lustrem. Mały gabinet, taką toaletkę oraz garderobę. Przejdziemy z powrotem na pokład główny. Proponuję, żebyśmy zajrzeli na Flybridge, bo to tam odbywa się spędzanie czasu w głównej mierze. Bardzo bezpieczne, szerokie schody z balustradą. Drewno tekowe. Dwa duże leżaki. Tutaj w tym miejscu będziemy mieć jacuzzi. Tutaj mamy wet bar. Płytę kuchenną z grillem. Oczywiście kostkarkę do lodu, lodówkę, zamrażarkę. I drugą sterówkę z poziomu Fly. Jak widać, dużo cup holderów. Mamy tutaj dodatkowy sandpad i strefę rekreacyjną, taką wypoczynkową, z dużym stołem, który w sprytny sposób można podzielić na dwie części. Oczywiście łódka zadaszona jest hardtopem. W tym wypadku jest to hardtop przeszklony. Zabiorę Państwa jeszcze na dziób tej jednostki. Ale jeszcze zanim to wspomnę o tym, że jacht będzie pływał pod polską banderą i dodatkowym akcesorium, które znajdzie się w tym miejscu, będzie zadaszenie na karbonowych tyczkach, tak zwane bimini. Zejdziemy na dół. Warto zwrócić uwagę na wysoką barierkę, która wykończona jest żelkotem. Krótko o strefie dziobowej. Strefa dziobowa również będzie zadaszona. Aktualnie jest myta, ponieważ jacht był na próbie morskiej. Dwie spore kotwice, bardzo duża strefa wypoczynkowa ze stolikiem, z miejscami do siedzenia. Tutaj można łatwo podnieść sobie oparcia, także nam się robi duża strefa wypoczynkowo-rekreacyjna. I to w zasadzie tyle. Tak jak wspominałem, jacht będzie pływał pod polską banderą. Od 2023 roku będzie do dyspozycji na Lazurowym Wybrzeżu. Będzie pływał w czarterze ze stałą 4- lub 5-osobową załogą. Także zapraszam, bo na pewno jest to nietuzinkowa jednostka, najnowszy model i będzie to jedyny model dotychczasowo w czarterze. Także rok 2023 będzie należał na pewno do Ferretti Yachts 860. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.